Ostatnio Instagram i Facebook zalała fala zdjęć z nowym trendem w stylizacji paznokci. Mowa o ombre, które charakteryzuje się intensywnym kolorem na krawędziach paznokcia i mleczno-białym kolorem w jego środku. Jeśli jesteście ciekawi, jak uzyskać taki efekt, serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy tutorial, w którym pokażę Wam aż 3 sposoby na uzyskanie takiego efektu. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Zacznę od najprostszego sposobu, który bazuje na jednym kolorze. Do zdobienia wybrałam intensywny róż z kolekcji Indigo o nazwie Pani Mani. Im bardziej intensywny i nasycony kolor, tym efekt jest lepszy. Na początku nakładam 2 cienkie warstwy lakieru. Jeśli wykonujecie zdobienie na naturalnych paznokciach, polecam Wam najpierw położyć cienką warstwę bazy hybrydowej i bez nadbudowy przejść do położenia koloru. W przypadku przedłużania żelowego radzę Wam położyć kolor na szkielet, przy czym pamiętajcie, że szkielet musi być naprawdę cienki, abyście później nie spiłowali koloru z wolnego brzegu. Na utwardzony kolor nakładam cienką warstwę mlecznej bazy hybrydowej Vitamin Base, również od Indigo. Następnie przechodzę do nadbudowy paznokcia. Ważne jest, aby w tym kroku użyć mlecznego produktu. W przypadku przedłużania żelowego użyjcie żelu w takim kolorze. Nadbudowany paznokieć odwracam, aby baza równomiernie się rozłożyła. Na powierzchni utworzył mi się pęcherzyk powietrza, więc przy okazji pokażę Wam, w jaki sposób się go pozbyć. Wystarczy użyć ostrej końcówki kopytka lub innego ostrego narzędzia i przebić pęcherzyk. Odwracam jeszcze raz tipsa i gdy baza jest już odpowiednio rozłożona, utwardzam ją w lampie. Na koniec stylizację zabezpieczam topem. Ja użyję topu Easy od Julii Nessy. Następne zdobienie będzie bazowało na ombre. Zaczynam od nałożenia 2 cienkich warstw hybrydy w kolorze hedonista. Następnie sięgam po gąbeczkę do ombre oraz szablon do przedłużania. Aby pozbyć się zanieczyszczeń na gąbeczce, czyszczę ją o lepką stronę szablonu. Następnie nakładam na paznokieć niewielką ilość koloru Bad Icon od Indigo. Nad kolor nakładam też niewielką ilość wcześniej położonego pomarańczu, aby kolory lepiej się ze sobą połączyły. Całość rozcieram za pomocą gąbeczki. Wykonuję szybkie ruchy od boku do boku, kierując gąbeczkę raz lekko ku górze, raz lekko do dołu. Utwardzam zdobienie w lampie, a następnie nakładam drugą warstwę lakierów i ponownie wykonuję cieniowanie za pomocą gąbeczki. Utwardzam lakiery w lampie. Na przygotowane zdobienie nakładam oczywiście mleczny produkt. Tak jak poprzednio, zaczynam od położenia cienkiej warstwy, tak by warstwa budująca ładnie się rozłożyła na paznokciu. Utwardzam produkt w lampie i zabezpieczam całość za pomocą topu. Do ostatniego sposobu potrzebne mi będą napigmentowane żele do zdobień oraz większy pędzel do zdobień nadający się do cieniowania. Ja użyję pędzla Aquarelle Sting od Indigo oraz żeli Arte Brillante. Za pomocą pędzla nakładam produkt na krawędzi tipsa lub paznokcia. Następnie czyszczę pędzelek o suchy wacik i wykonuję cieniowanie. Ruchy pędzla wykonuję w ten sposób, że przeciągam go z krawędzi paznokcia do środka, wykonując jednocześnie ruchy do dołu i do góry.
tak jakbym chciała wklepać produkt w paznokcia lub tipsa. Przy tym ostatnim sposobie uzyskacie mocniejsze przejście między kolorem a mlecznym produktem. To samo wykonuję nakładając jaśniejszy odcień na przeciwną krawędź. Zdobienie utwardzam, a następnie nakładam drugą warstwę kolorów i ponownie je rozcieram pędzelkiem. Jest to zdecydowanie najbardziej czasochłonny sposób. Na wykonane zdobienie oczywiście nakładam mleczny produkt. Utwardzam całość w lampie, a następnie zabezpieczam zdobienie za pomocą topu. Gotowe! Tak prezentują się tipsy ozdobione na 3 różne sposoby. Zdobienie również świetnie prezentuje się z matowym wykończeniem. Daj mi koniecznie znać, czy już wykonywałaś lub wykonywałeś tego typu zdobienie i czy masz może na nie jeszcze jakiś inny sposób. Jeśli skorzystasz z tego tutoriala, koniecznie pochwal się swoją pracą na Instagramie i oznacz moje konto, a chętnie udostępnię Twoje zdjęcie. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny, będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz i łapkę w górę. Dziękuję bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.